Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj kremówka na cieście francuskim w nowej odsłonie. Szybka i niesamowicie smaczna. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą ciasto francuskie, mleko, masło, cukier, budyń, śmietanka kremówka, cukier puder, biszkopty, sok malinowy i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Do garnka wlewamy 3 szklanki mleka i gotujemy. W tym czasie do szklanki zimnego mleka wsypujemy 3 budynie waniliowe. I dokładnie mieszamy do rozpuszczenia proszku budyniowego. Do gorącego już mleka wsypujemy około pół szklanki cukru i mieszamy. A gdy mleko zacznie się już gotować, wlewamy rozpuszczony proszek budyniowy. I dodajemy 100 g masła pokrojonego w kostkę. Całość mieszamy i gotujemy do zgęstnienia i zagotowania budyniu. Gotujemy tyle, ile przewiduje przepis na opakowaniu. Gorący budyń przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na czas pieczenia ciasta. Budyń powinien tylko lekko przestygnąć. I od razu przygotowujemy ciasto francuskie. Gotowe ciasto rozwijamy na blaszce i ciasto nakłuwamy widelcem. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 195 stopni. Pieczemy według przepisu na opakowaniu, czyli przez około 15-20 minut do zarumienienia. Grzanie góra-dół. W tym czasie przygotowujemy drugi płat ciasta francuskiego. Ciasto rozbijamy i porcjujemy. Kroimy w kratkę na równe porcje. U mnie wyszło 15 kwadracików. Poporcjowane ciasto pieczemy podobnie jak poprzedni płat. Upieczony płat ciasta zostawiamy do wystudzenia. Bardzo szybko stygnie. Następnie przekładamy do dużej foremki. Ciasto oczywiście odpowiednio przycinamy, jeśli jest taka potrzeba. Ciepły, gęsty budyń przekładamy na wystudzony płat ciasta francuskiego i wyrównujemy powierzchnię. A teraz przygotowujemy poncz. Około pół szklanki czerwonego soku wlewamy do miseczki. Sok może być malinowy lub na przykład wiśniowy. Dodatkowo do soku można dolać 1 lub 2 kieliszki białego lub czerwonego alkoholu. I w tak przygotowanym ponczu zanurzamy biszkopty, aby z każdej strony nabrały czerwonego koloru. Nasączone biszkopty układamy na budyniu. I ciasto odstawiamy, aby budyń wystygł. Przygotowujemy krem. Do szklanki wsypujemy 1 łyżkę żelatyny. Żelatynę zalewamy mniej więcej 1/3 szklanki wrzącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny i odstawiamy do wystudzenia.
A gdy żelatyna wystygnie, ubijamy śmietanę. Do wysokiego naczynia wlewamy dobrze schłodzoną śmietankę kremówkę. Wsypujemy 2-3 łyżki cukru pudru i śmietankę ubijamy na sztywno. Do puszystej już śmietany wlewamy płynną żelatynę. Jeśli żelatyna jest jeszcze ciepła, hartujemy ją kilkoma łyżeczkami bitej śmietany. Jeszcze chwilę miksujemy do połączenia składników i gotowe. Tak przygotowaną bitą śmietanę wykładamy na biszkopty. Można to zrobić oczywiście tradycyjnie łyżką, a ja tym razem śmietanę wyłożyłam za pomocą worka cukierniczego. Następnie na wierzchu ciasta układamy upieczone i wystudzone kwadraciki ciasta francuskiego. I lekko dociskamy. Gotową kremówkę posypujemy cukrem pudrem. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Kroimy oczywiście ostrym nożem. Polecam, ciasto jest po prostu wyśmienite. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!